Przyjrzyjmy się zatem kapitałowi ludzkiemu, co o nim możemy powiedzieć i przede wszystkim jak go zmierzyć. Kapitał ludzki to nasza wiedza, którą zdobyliśmy w trakcie życia i która pozwala nam na osiągnięcie dochodu. Zyskuje na niej cała gospodarka, gdyż to dzięki wiedzy jesteśmy bardziej produktywni, dokonujemy innowacji, przyczynając się do postępu technicznego, a przez to do wzrostu gospodarczego, który jest jednym z elementów rozwoju gospodarczego. Dostęp do tej wiedzy i jakość zależy w dużej mierze od polityki edukacyjnej, technologicznej państwa, jak też od stopnia nierówności dochodów. Epidemia COVID-19 uwidoczniła, jak te powiązania są głębokie. Bez dostępnej technologii, komputery, łącza internetowe, jak i bez odpowiedniego dochodu pozwalającego na zakup komputera, wiele dzieci jest wykluczonych z edukacji, co pogłębia różnice nie tylko w edukacji, ale i później w otrzymywanych dochodach. Kapitał ludzki to także nasze zdrowie. Nie wystarczy tylko prywatne inwestowanie w jego utrzymanie, sposób odżywiania się, sport, prywatne ubezpieczenia zdrowotne, profilaktyka. Konieczne jest uzupełnienie w postaci całościowej polityki środowiskowej i zdrowotnej państwa. Zaniedbanie w tej pierwszej powodują, że chorujemy czy umieramy z powodu smogu i innych zanieczyszczeń środowiska. Również ograniczenia nakładów na zdrowie kończy się katastrofalnie. Tak prowadzona polityka w celu odciążenia budżetu i redukcji długu skończyła się dla Włoch tragicznie, skutkując na dzień tego nagrania ponad 20 000 zmarłych w wyniku pandemii COVID-19. Nie można zapomnieć też o zdrowiu psychicznym. W wyniku coraz większego pędu naszego stylu życia, konsumpcjonizmu, spadku jakości kontaktów międzyludzkich na rzecz ilości social media, jak też niepewności związanej z pracą, prekariat, jest ono wystawione na stres. Jego pokłosiem jest często depresja, nawet przypadki śmiertelne i inne choroby, np. kardiologiczne. W obu tych przypadkach, jeśli ważne polityki publiczne zostają zaniedbane, kapitał ludzki spada. Jak mierzyć kapitał ludzki? Mamy wybór. Możemy obserwować jedynie wynik, czyli na przykład dochody, stan zdrowia, zakładając przy tym, że osoby i społeczeństwa o wyższym poziomie kapitału ludzkiego będą miały wyższy dochód i lepsze zdrowie. Powinniśmy poznać też czynniki, które są odpowiedzialne za rozwój kapitału ludzkiego, czyli ponoszone nakłady na jego rozwój, na przykład nakłady na edukację i na zdrowie. Ogniwem pośrednim jest poziom rozwoju edukacji, który informuje nas o udziale osób z wykształceniem wyższym albo wyższym średnim. Gdy zestawimy wyniki poziomu edukacji, którą osiągnęła dana część społeczeństwa z jej wynagrodzeniami i z innymi wskaźnikami rynku, np. z wysokością dochodu, poziomem bezrobocia, wskaźnikiem zatrudnienia, zobaczymy, że statystyki odnośnie poziomu edukacji 3. stopnia i wyższego 2. są bardzo zbliżone. Największa różnica występuje między wskaźnikami dotyczącymi tych poziomów z wskaźnikami wykształcenia niższego. Różnice w wykształceniu przekładają się na różnice w dochodach mierzonych wskaźnikiem Giniego. Im większy odsetek osób, które zakończyły swoją edukację na poziomie poniżej wyższego średniego poziomu edukacji, tym wyższy jest wskaźnik nierówności w danym kraju. Oznacza to, że polityka na rzecz wzrostu kapitału ludzkiego jest długoterminowa, a na efekty zwiększonych nakładów na edukację w postaci wzrostu rozwoju czekamy długo. Zaniedbania w tym zakresie hamują wzrost i rozwój gospodarczy, nie tylko z powodu mniejszych innowacji, ale także ponoszenia kosztów, zasiłki dla bezrobotnych, zapomogi socjalne. Jest to spowodowane tym, że osoby z niższym poziomem edukacji nie znajdą pracy lub będzie to praca nie dająca stabilizacji. Pomiar kapitału ludzkiego poprzez poziom edukacji nie jest optymalny, gdyż nie zawsze edukacja przekłada się na te kluczowe kompetencje, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Aby sprawdzić, czy poziom edukacji faktycznie odpowiada wzrostowi kompetencji, trzeba stworzyć miernik,
który pozwoli na porównanie kompetencji w różnych krajach. Badania PISA, tak jak to miasto w Toskanii, pozwoliły na pomiar różnych kompetencji, na przykład matematycznych, przyrodniczych i humanistycznych, czyli czytania tekstu i ich rozumienia. Są one przeprowadzane na grupach osób w wieku 15+. Dla każdego kraju, w każdej kompetencji można wyliczyć ten wskaźnik. Sami zobaczcie, jak te statystyki kształtowały się w różnych krajach. Podsumujmy. Kapitał ludzki to nagromadzone w ludziach zdrowie, wiedza i umiejętności, które pozwalają im być bardziej produktywnymi. Możemy go mierzyć od strony czynnikowej i wynikowej, porównując nakłady na edukację w różnych krajach, stopień wykształcenia w różnych krajach, poziom kompetencji, np. PISA, poziom i strukturę Gini, osiąganych dochodów i zdrowia. Dziękuję za uwagę.